jestem nad Wisłą, jestem na Lubelszczyźnie i tak zabieram motorek do Gdańska. I jedziemy na wyprawę, tak w miarę wzdłuż Wisły, zobaczyć jak się sprawuje ten sprzęcik, który dostałem. To jest Morbidelli T1002 VX, czyli taki motorek, który moim zdaniem, mi osobiście troszeczkę on mi pachnie takim Wistromem 1000, wiecie, tego typu rzeczy. Ale pomyślałem, że trzeba zrobić coś głupiego, bo nie tylko Tomasz w polskich internetach na motorkach i o motorkach będzie robił głupie rzeczy, a dawno sobie nie jeździłem, więc wybieram się do Gdańska, pojedziemy tak sobie przez całą Polskę, a przy okazji trochę Wam poopowiadam tym razem na temat tego, jak wykorzystać motorek, jak przedłużyć sezon, no bo hello, jest styczeń i mamy po kilkanaście stopni i słoneczko, więc jest ekstra. I poopowiadam Wam, jak tak naprawdę wykorzystać Wasze sprzęty, skorzystać troszeczkę z ich systemów bezpieczeństwa, co to daje, co powinniście robić, czego nie robić, jak dać sobie radę w takich warunkach, no bo umówmy się, czasy, kiedy ja zaczynałem, nie wiem, jeździć 20 lat temu, były takie, że no ta zima to była zima. Odstawialiśmy sprzęty, przykrywaliśmy kocykiem i one stały sobie, bo był koniec sezonu, potem był początek sezonu i tyle. Teraz klimat się zmienia, ociepla się, jeżdżę sobie motorkiem, nawet jeszcze nie odpaliłem żadnych łapek dzisiaj, więc zobaczymy, czy da się pociągnąć, jak mi w ogóle pójdzie ta wyprawa, bo pogoda coś tam ma troszeczkę szwankować potem, jak pójdzie wyprawa i czy da się pociągnąć de facto wyprawę w Polsce w styczniu motocyklem, jak nie dać się zabić, bo wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim, więc parę trików Wam zdradzę. Dobra, jedziemy! Haha, i co? I można sobie przyjechać w styczniu w Polsce popodróżować motorkiem. Przywaliłem z Lubelskiego nad morze. Jesteśmy w Gdyni. W ogóle mega ciekawa sprawa, jeśli chodzi o ten motorek, jest taka, że jak sobie jechałem, to ludzie się trochę za mną oglądali. I na początku myślałem, patrzą na debila, który w styczniu jedzie przez Polskę, nie? Kufry, ciuchy, w ogóle wszystko. Ale potem okazało się, że nie, że oni jednak przychodzą i sprawdzają, co to jest za marka, co to jest za motocykl, że ich intryguje, że podoba się wizualnie i że jest ciekawy i interesujący. I to jest bardzo istotne, bo zawsze jak szukam motocykla i mi miałoby się coś podobać, to przede wszystkim ma mi się podobać, czyli ma mieć właśnie ten cool factor, ma zwracać uwagę, ma odwracać wzrok ludzi w Waszą stronę, żeby trochę pociągnęli tymi oczami i ten motocykl to robi. Morbidelli. I wcale nie jest jedyną przyczyną fakt, że jest styczeń, ale po kolei. Jak zobaczycie sobie na wygląd, to mi nie tylko wyglądem, generalnie bardzo mocno przypomina takie troszkę starsze generacje Wistroma. Motocykl jest dość duży, jest dość przysadzisty. Widzicie tutaj tą odsłoniętą V2, rzecz, która jest bardzo specyficzna i też się tak zastanawiałem trochę, dla kogo jest ten motocykl i co ma takiego szczególnego w sobie. I jest to zdecydowanie ta V2, która odchodzi, a która ma przecież tak wielu fanów. I szczególnie ci z Was, którzy gdzieś tam z sentymentem sięgają do lat wstecz. Pamiętam jak gdzieś historię, jak Africa Twin się pojawiła w 16 roku, pokazali i nagle się okazało, że ma rzędową dwójkę, a nie V-kę i wszyscy po prostu byli strasznie zniesmaczeni. Faktem jest, że V-ka ma ten charakterystyczny klank, ten lekko taki na wolnych obrotach, takie lekko nierówną pracę, która jest taka typowa dla tego układu silnika i daje ten specyficzny bardzo charakter. No ale idąc dalej, konsekwencją też zastosowania V2 jest to, że tutaj w tym wymiarze mamy bardzo dużo motocykla, bo musimy tutaj upchnąć te dwa cylindry
Więc motocykl jest dość duży, przysadzisty, o dość szerokiej owiewce, aczkolwiek przed chwilą stał tutaj kolega, którego pozdrawiam, na GS-ie 1200 Adventure w wodzie. No i ten Adventure w wodzie to dopiero jest wielka, bardzo szeroka kobyła. Tutaj jest smuklej. Spokojnie poprzeciskacie się tym w korkach, bo robiłem to w wielu miastach po drodze. Natomiast motocykl oferuje z kolei, dzięki tej swojej obszernej czaszy, dość dobrą ochronę przed wiatrem. Szybkę macie oczywiście regulowaną. W najwyższej pozycji ja jestem osłonięty całkowicie i mam dość shitowy kask LS2 akurat ze sobą, w którym zazwyczaj jak słucham muzyki albo rozmawiam na interkomie jest głośno, a tutaj do prędkości tak prawie 120 na godzinę naprawdę jestem w stanie słyszeć co mówię, czyli ochrona przed wiatrem naprawdę spoko. Lampy bardzo wydajne i przydają się naprawdę, robią robotę po prostu w nocy, dlatego że mamy tutaj po dwie takie brewki w X-a lekkiego, plus te potężne soczewy. Czy Wam się podobają? To jest zawsze kwestia gustu. Mi się podoba na przykład ten błotnik dwukolorowy, to jest fajne, w tym momencie on jest cały zabryzgany, bo oczywiście nie byłem na myjni, żeby go umyć z trasy, bo po co macie motocykl prawdziwy, taki jak po przejechaniu wyprawy przez całą Polskę. Ciekawą rzeczą jest to, że nie wiem, czy uda mi się Wam to jakoś pokazać, zakryć. Niektórzy twierdzą, że gdyby zniknął ten dziób, to linia tego motocykla nabiera całkowicie innego wyrazu, innego kształtu i takiej innej świeżości, więc być może część z Was będzie myślała, jak tu się tego pozbyć. Tutaj pod spodem jest moduł GPS-u i termometr i takie pierdoły. Przeniesiecie to spokojnie gdziekolwiek indziej. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał faktycznie, jak ktoś zrobi tutaj konwersję i usunie ten dziubek. Natomiast cała reszta, fajnie zaprojektowana kanapa, przyzwoicie wyglądający i nieźle brzmiący wydech. No jest to kawał dużego, umówmy się, litrówka, to jest duży motorek, kawał dużego, konkretnego Adventure'a. Prezentuje się godnie. A technicznie i ergonomicznie? Technicznie nie będę Wam dużo opowiadał, bo co tu gadać. Silnik prawie litr, przyjmijmy, niespełna 90 koni, prawie 90 N i ten silnik naprawdę fajnie jeździ. Sprzęgło hydrauliczne, anty-hopping, więc jest ok. Oczywiście mnóstwo ludzi się zastanawiało, czy to będzie coś tam z Suzuki V-Stromem, silnikowo i tak dalej. Moim zdaniem nie i czuć to też po skrzyni biegów. W przypadku Suzuki to jest zawsze top tier, taka najwyższa półka. Ta skrzynia, nie mam jej wiele do zarzucenia, bo ani biegi mi nie wypadały, ani nie miałem sytuacji, żeby mi bieg nie wskoczył. Natomiast mogłaby być jakaś taka trochę bardziej kulturalna. Dajmy im się rozwijać. Mamy 820 mm kanapa, jest teoretycznie nie jakoś strasznie wysoko, ale z uwagi na to, że jest szeroka i tu znowu zawrócę do Wistroma, do 1000, że jest taka dość szeroka i dość kwadratowa, co krótkim ludzikom jak ja, 1,70 m wzrostu, trochę odsadza nogę i niweluje mi niestety mój zasięg do ziemi. Zawieszenia, regulowana kajaba, 170 mm skoku z przodu i wyczytałem bardzo przedziwną wartość 77 mm skoku z tyłu. Oczywiście w czasie takiego wypadu nie jestem w stanie tego zweryfikować w żaden inny sposób niż taki, żeby Wam powiedzieć, czy to działa, czy nie. No i czy jakieś poprzeczne nierówności, jazda po wertepach, to zawieszenie naprawdę robi super, mimo że jest tutaj regulacja, ja tego nie dotykałem i ustawienie fabryczne naprawdę pode mnie wyrabiało razem z tym kuferkiem. Być może chciałbym podkręcić troszkę tył, ale to maksymalnie, minimalnie. No i powiem Wam, kurde, jest dobrze. O, troszeczkę piaseczku i mimo, że mam gówniane opony, których nie lubię, jeśli chodzi o balans tego motocykla, tu jest naprawdę fajnie. Naprawdę wygląda to godnie. Jak tu się ustawić, żeby było wisełkę widać? Zawieszenie robi naprawdę dobrą robotę, podobnie jak hamulce. Zahamowanie odpowiada popularny ostatnio J1. Przyzwyczajacie się już pewnie do tej marki hamulców. Tutaj fajnie, bo mamy dwie wielkie tarcze 320 i dwa czterotłoczkowe radialnie montowane zaciski. Ciekawą rzeczą jest to, że doczytałem się, że T1002 VX ma cornering ABS, ale ponieważ jednak mimo wszystko, mimo tego kadru, który widzicie za mną i pięknej pogody, jest styczeń i asfalt to jest taki raczej
niepewny, stwierdziłem, że nie będę testował, czy cornering ABS działa dobrze albo chociaż poprawnie w pełnym złożeniu przy 120 km/h na winklu, jak wbiję klamę. Wybaczcie, nie przetestowałem tego. Tutaj mam dla Was jedną mega ważną, mega istotnego takiego tipa, dlatego że zobaczcie, jak sobie przejeżdżam przez środek, jest i zazwyczaj to właśnie na środku jest najwięcej zebranego jakiegoś takiego szlamu. Wiecie, wyjeżdżone kolejny, a na środku jest syp. I wielokrotnie zdarza się, że podepnie Wam kierownicę, jak przejeżdżacie, bo na przykład chcecie teraz skręcać w prawo albo potem w lewo, zmieniacie stronę swojego pasa. Bardzo istotne wtedy jest to, żebyście nie byli wpięci, zastrzeleni, kurczę, łokciami w kierownicy, nie usztywnili się. Dlatego, że jeżeli będziecie luźno pracowali na rękach, w sensie trzymacie się motorka nogami, ręce macie luźno, to nawet jeżeli przez jakiś moment lekko chlapnie Wam ta kierownica, bo się leciutko uślizgnie ten przód, to tak naprawdę on za chwilę, jak jedziecie już w tą kolejnę, gdzie złapie przyczepności, on ją odzyska. Ale nie odzyska jej, jeżeli spanikujecie i się zapniecie i będziecie po prostu sparaliżowani i wtedy zablokujecie kierownicę, ta kierownica nie złapie swojego rytmu, swojego tempa. I to jest taki pierwszy tip, który chciałem Wam dać pod kątem samego tego, jak pojechać motorkiem w takich zimowych warunkach, jeżeli macie na to czas i ochotę oczywiście. Ale wracając za kierownicę, oczywiście elektronika. I tutaj mamy całkiem spoko opcje, dlatego że z jednej strony jest tego stosunkowo nie za dużo i tutaj mały przytyczek jest taki, że troszkę trzeba się przyzwyczaić do operowania tymi guzikami, ustawiania, zmieniania pozycji. Jak się przyzwyczaicie, to przeklikacie się przez to, ale chwilę trzeba się zastanowić, który guzik co robi. Natomiast mamy tryby jazdy. I razem z tymi trybami jazdy przychodzi kontrola trakcji, która znowu, wracając do tematu całej tej wycieczki zimowej, która pokazuje, że zmienia nam się klimat, jakby nie patrzeć, wystrzelili rakietę. Zmienia nam się klimat, możemy jeździć w różnych takich nieoczywistych warunkach. Kontrola trakcji tutaj pozwala trzymać ten motocykl w ryzach. Ja niejednokrotnie jechałem i macałem sobie asfalt butem gdzieś tam na rondzie czy na skrzyżowaniu, ile mam przyczepności. Czasami było naprawdę ślisko, a jednak wychodząc manetą, cały czas ta kontrola trzymała motocykl w ryzach i to nie jechałem nawet w trybie rain, tylko w trybie standard i w żadnym momencie nie czułem poślizgu tylnego koła, żeby mi się motocykl zdestabilizował. A nie oszukujmy się, 90 N z takiej litrowej fałki jest w stanie zamieść ogonem moment, a jeżeli tylko jest troszeczkę ślisko, tracicie kontrolę w ułamku sekundy. Ale nie tu. Spalanko na poziomie 6 litrów. I tutaj mam bardzo zaskoczenie takie na plus, bo sądziłem, że spali więcej, bardziej 7-8. Sama ergonomia, no jest to motocykl dla dużych gości. Często narzekacie w komentarzach, że kolejny motor dla konusów. No ja się cieszę, jak robią motorki dla małych ludzi, bo jestem mały, ale gorzej ma Długi, który ma dobrze ponad 2 metry wzrostu, a nawet on mówił o tym motocyklu, że jak się odsunie, a na kanapie jest gdzie się odsunąć, to jego długie odnóża znajdują dla siebie miejsce. Moim zdaniem, mimo wszystko, jak ja siedzę w takim dosiadzie bliżej baku, pewnie część z Was będzie szukała jakichś wariantów na obniżenie pozycji setów, bo przy długiej podróży chyba chciałbym je mieć tak, nie wiem, pół cala niżej. Jeśli chodzi o sam gabaryt, co tu dużo gadać, no jest wysoko. Sięgam do ziemi tak sobie, muszę się przesuwać, żeby postawić pełną stopę, zdecydowanie. Natomiast motocykl waży i znowu tu są pewne rozbieżności. 235 plus paliwo, 265 plus paliwo. Jestem w stanie uwierzyć w okolicy 270 kg, a nawet w te 265 plus paliwo, bo jest ciężki. Natomiast ja najbardziej czuję tę masę w momencie, kiedy muszę go dźwignąć ze stopki bocznej. W momencie, kiedy już stoi, jest świetnie wyważony, bańka stańka, on sobie stoi spokojnie. Tak samo nie ma problemu, żeby minimalnie łapiąc kontakt z podłożem, opanować go na jakimkolwiek skrzyżowaniu czy czymś w tym stylu. Prowadzi się też nienagannie i tutaj fajnie. Oczywiście jadę z bardzo źle spakowanym bagażem, bo spakowałem się jak głupek, czyli wszystko do góry. No a wszystko do góry ma te konsekwencje, że trochę zaburza mi i aerodynamikę, i rozkład masy motocykla.
więc przy niektórych jakichś nawrotach czy czymś takim czuję, że ten przód mi odelżyło, że przesunęło mi masę, natomiast w samych zakrętach prowadzi się stabilnie i tu też nie mam niczego do zarzucenia. Dobra, a teraz chodźcie na szybko zalety i wady tego motorka. Zaczniemy sobie od zalet i pierwsza sprawa, to Wam pokażę to. To są tryby jazdy, które nam się przełączają tam w elektronice. Razem z tym kontrola trakcji robi zarąbistą rzecz, dlatego że w motorku w tej półce conowej rzeczywiście jesteście w stanie sobie poprzełączać. Zobaczcie, bach, standard, sport, rainy, swoją drogą śmiesznie piszą rainy, że deszczowy i offroad i wybrać i to robi mega robotę, bardzo fajnie to działa. Następna bardzo fajna sprawa, to regulowany zawias Kayama i razem z tymi hamulcami robi super robotę. Bardzo jestem ciekaw, czy jest tutaj ten cornering ABS. Nie mam zamiaru sprawdzać, nie na tej wyprawie, ale samo hamowanie naprawdę wypada na tym motorku bardzo, bardzo fajnie. Zawias nie dobija, nie robi niczego głupiego, nie nurkuje przesadnie przy hamowaniu, robi fajną rzecz. Silnik oferuje oczywiście wystarczającą ilość mocy i tego wszystkiego. I jedna rzecz, o której nie powiedziałem, jeśli chodzi o odczucie z silnika. I nie będzie to ani zaleta, ani wada, tylko w sumie cecha. Dlatego, że tak sobie jeżdżę i rozkminiam, że to nie jest pierwszy motocykl, który tak odbieram. I chodzi mi o motocykle, które są wyposażone w jednostki produkcji chińskiej. I trochę sobie tak ukułem takie powiedzenie, że ten silnik jest wirtualny. Nie bardzo będę w stanie Wam wytłumaczyć, o co mi chodzi, o uczucie z odkręcania, ale chodzi mi o to, że jak odkręcam manetę tutaj, to czuję się trochę jakbym jechał w grze komputerowej, że przyspiesza mi obrazek, wszystko przyspiesza, no niby trochę warczy, niby trochę coś tam, ale brakuje mi gdzieś jakichś takich niewypowiedzianych sensacji w ciele, nie wiem. Po prostu czuję, że czasami jak jeżdżę motocyklami, czy europejskimi, czy japońskimi, to odkręcacie tą manetę i tam już na tej manecie i w całym ciele czuć, że ten silnik dostaje obciążenia, że idzie, że to jest... I czuć to bardziej gdzieś, wiecie, w trzewiach. Nie wiem jak to Wam opowiedzieć w ogóle, ale coś takiego. I to nie jest pierwszy motocykl wyposażony właśnie w chińską jednostkę, którą jeżdżę, gdzie odkręcam i on robi dokładnie to, co powinien zrobić, adekwatnie do swoich parametrów mocy, momentu i tak dalej, przyspiesza, cyferki się zmieniają, wiecie, i tak dalej, ale trochę jakbyście jechali pierwszy raz elektrykiem, odkręcacie, świat przelatuje Wam przed oczami, a brakuje Wam niektórych odczuć, do których jesteście przyzwyczajeni. I dlatego mówię, że w przypadku jednostki to nie jest ani zaleta, ani wada, tylko może tak jest. KTM-y grzechoczą, Suzuki to szmery i stuki, Hondy wiadomo swoje, BM-y jeszcze inaczej, Triumfy jeszcze inaczej. Każda marka jakoś się odznacza i w jakiś sposób ją czujemy. I może tutaj w ten sposób trochę powstaje taka tożsamość jednostek produkcji chińskiej. Bardzo fajne za to jest brzmienie i to muszę Wam pokazać. Odpalimy. O, posłuchajcie tego. To jest to, co mówiłem. To jest to, co mówiłem właśnie o V2, że on ma ten taki klank specyficzny, ale jeszcze lepsza rzecz. Tak naprawdę i tak najlepiej go słychać z Airboxa tutaj. Jak sobie grzechocze, bardzo fajnie grzechocze. Tutaj jest dość twardo, ale komfortowo. Grzeje to fajnie w tyłeczek. No i właśnie wyposażenie motorka. Po pierwsze, do turystyki litrowy motocykl powinien mieć ładowność. Tu jest 190 kg ładowności, czyli bardzo dobrze. Bagażnik ma ładowność 10 kg. Pewnie i tak jestem przewalony jak idiota, ale jest to 10, a nie standardowo jak w większości. To ma nośność 5 kg i nadaje się do wożenia samego kufra. A jak tam jest coś w środku, to jesteście już przeładowani. Inspekcja ruchu drogowego i po Was. To 3-stopniowe grzanie tyłeczka i grzanie łapek. Już na dwójce jest bardzo ciepło. Przez chwilę jechałem na trójce przez przypadek i grzało, parzyło w tyłek. Następna rzecz to oczywiście grzane maneteczki, grzane tyłeczki. Tam się Wam wyświetla, to są aż 3 poziomy. To, że użyjecie takich sprzętów albo będziecie mieli je dołożone na przykład w swoich motocyklach, sprawi, że będziecie w zimnych warunkach mniej zmęczeni, a mniejsze zmęczenie to większe bezpieczeństwo, bo pamiętajcie, że to nie jest taka popołudniowa przejażdżka w piękny, słoneczny weekend w lipcu,
tylko tutaj jednak te warunki są takie sobie. Musicie włożyć w to naprawdę dużo uwagi i ostrożności. A jeżeli musicie bardziej uważać niż zwykle, to musicie mieć na to po prostu energię. Ciekaw jestem, czy kamera mi nagrywa? Nagrywa. Musicie mieć po prostu na to energię, a tę energię będzie Wam organizm zużywał na to, żeby utrzymać ciepłotę ciała. Więc jeżeli możecie użyć jakiegoś systemu, który Wam w tym pomoże i utrzyma Was w cieple, to będzie Wam po prostu przez to też paradoksalnie po prostu bezpieczniej. No powiem Wam, że zgadza się tutaj to wszystko. W nocy świeci, jedzie, pali uczciwie, naprawdę nieźle. A jeżeli zaś chodzi o wady, to wszystkie skupiły się tutaj i są takie śmieszne. Jezu, jak wieje tu nad morzem. Ten przełącznik świateł. Jechałem jak idiota pierwszy zmierzch i świeciły mi się same obrysówki, zobaczcie. I tak jadę i myślę, Jezu, ale to w ogóle nie świeci. Mówię, a może mam zepsute światło, bo w sumie długie jak mrugam, to mrugają, ale żeby je przełączyć, to już nie działa. Zapomniałem, że kiedyś coś takiego wymyślili, że jest przełącznik świateł. Jest trochę bez sensu. Trochę musicie się przyzwyczaić do obsługi tych rzeczy, bo co innego intuicyjnie klikamy, a co innego to robi i działa to tak sobie. To znaczy nie, no działa dobrze, tylko musicie się przyzwyczaić. Tempomacik to jest bajera, bo po pierwsze jest, po drugie teraz tego nie zobaczycie, bo jest jasno, ale to się podświetla na pomarańczowo wtedy, jak go włączycie. Jak go wyłączycie, to wszystko się świeci ładnie na biało. Włączacie go na pomarańczowo, tam się pojawi ikonka, o tu jest, zapali się na zielono jak jedziecie i tutaj bardzo prosto set, reset, plus, minus. To jest wszystko, co znacie z jakiegokolwiek innego tempomatu. Problem polega na tym, że możecie zadać prędkość do 120 km na godzinę, potem ją podbić do tam bodajże 127, no a jednak przydałoby się, żeby tak chociaż 140-150 trzymał. No i tak naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o ewidentne wady tego motocykla, no to jeszcze mógłbym się przyczepić masy. Jest wielgachny i ciężki i gdyby zepsuli balans, to byłoby bardzo źle. Na szczęście nie zepsuli balansu, więc po prostu jest ciężki, ale dobrze wyważony. No i to chyba tyle z wad i z minusów. A tak, no i oczywiście zapomniałem o jeszcze jednej wadzie, czyli fakcie, że możecie zmienić tryb jazdy tylko na postoju, nie możecie tego zrobić w czasie jazdy. Fajnie by było, gdyby jednak ten system pozwalał na zmianę w trakcie jazdy, bo czasami nie chcemy się zatrzymywać i wtedy byłaby bomba. To jest taka wada. Mogłoby się to przełączać w locie, a tu niestety trzeba się z tym zabawić. Trzymamy przycisk trybów. Czy tam przyciskamy go? A, przyciskamy, dobra. Jeszcze się z tym motam. Aha, dobra. No, wybiorę sobie jest. Czyli to jest to. No dobra, to zaraz sobie zobaczymy. No, tym się blokuje zawodowo. Tym się blokuje zawodowo. Przód, ja nie będę tu specjalnie mocno próbował. Gdzieś na czymś luźniejszym troszkę. Tak, przód też blokuje. A teraz ciekawostka, zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj, przyjechałem trybem off-road, wyłączyłem motorek, włączyłem go z powrotem, wraca do standardu, czyli tak jak typowo w motorkach. Tak naprawdę teraz wypadałoby powiedzieć, dla kogo to jest motocykl i jaki jest taki werdykt ogólne wrażenie z niego. Moim zdaniem od początku uważałem, że Morbidelli jest motocyklem, który bardzo mocno pachnie mi Wistromem. I oczywiście nie jest to kompletnie ta półka cenowa, ale ma parę fajnych rzeczy, bo mamy regulowane zawieszenie, bo mamy te wszystkie grzania, inne bajery, dużo nowocześniejszy system niż w starych Wistromach i po prostu nowy motorek. I tak się zastanawiałem, że oczywiście, jeżeli pominiecie fakt, że mamy tutaj szprychowane koła, ale bez dętki, bo plecione na zewnątrz i te terenowe opony i przestaniemy udawać, że jest to motocykl do jeżdżenia w terenie, bo on oczywiście szutrem sobie przejedzie i nic sobie z tego nie zrobi i z leżącego policjanta sobie podskoczycie i nic sobie z tego nie zrobi, oczywiście. Patrzcie, mamy hopkę. Super fajnie i jak się uprzecie, to zmusicie go do tego, żeby wstał na gumę, oczywiście, natomiast jest to motocykl do spokojnej, dalekiej turystyki i do robienia takich rzeczy, jak ja robię tutaj teraz, czyli jest koniec stycznia, jest przedostatni dzień stycznia, to oznacza, że wrócę nawet nie w lutym do domu być może.
a przyjechałem sobie nad morze. Jestem teraz w Gdyni, przyjechałem do Gdańska, do Gdyni. Przyleciałem tym motocyklem w środku zimy. Motocykl, który ma być wygodny, ma jechać kilometry, ma się z nim nic nie dziać, ma robić rzeczy poprawnie z jednej strony, z drugiej strony dawać frajdę i moim zdaniem poziom właśnie komfortu, poziom tego wykonania, poziom tego, co oferuje, sprawia, że jeżeli ktokolwiek z Was był kiedykolwiek zafascynowany i zakochany w takim po prostu fajnym, turystycznym motocyklu, jakim był V-Strom 1000 czy V-Strom 650 i szukacie czegoś nowego, być może macie sentyment do klasycznego układu V2, jeśli chodzi o silnik, do tego klangu, do tego gadania i szukacie czegoś, co będzie stabilne na drodze, że byle osobówka Was nie zdmuchnie, bo jest ciężki i duży i dobrze się prowadzi, to jest motocykl dla tych z Was. Jeżeli uprzecie się, że zrobicie z niego terenówę, rajdówę, cokolwiek, no to nie tędy droga. Słuchajcie, to jest motocykl do komfortowego, fajnego jeżdżenia i do tego, żeby nie wydać na niego milionów monet, bo kosztuje 42 000 nowy, ze wszystkim. Wszystko, co widzicie tutaj oprócz kuferka, dostajecie w standardzie. Kuferki też do nich płyną. Nie mam kompletu, bo jeszcze nie dotarły. Takie to świeżo u nas na rynku. W każdym razie uważam, że jeżeli będziecie szukali dużej ilości ekscytacji w motocyklu turystycznym, to być może jest nie tędy droga. Natomiast jeżeli szukacie solidnej opcji, fajnie wyposażonej, bo nawet pierdoła. O, widzicie, już się tak przyzwyczaiłem, że to jest, że nawet nie wspomniałem. A u wielu producentów, choćby japońskich, narzekam, że nie ma żadnego ładowania. Jeżeli jest, to gdzieś pod kanapą, bez sensu. Jak mam tam trzymać telefon, z którego chcę mieć nawigację? Tutaj mamy 12V w standardzie, z drugiej strony 2 USB, w tym Supercharge. Mój telefon, obsługując nawigację, interkom, muzę i gadanie, jest w stanie naładować się do 100% w ciągu tam, nie wiem, 2 godzin jazdy. Więc działa to rewelacyjnie. Solidny, kurde, potwór do pokonywania 1000 kilometrów i pali przyzwoicie i wygodnie się jedzie i zwraca uwagę ludzi, a nie oszukujmy się, w motorkach jest to prawie najważniejsze. Muszę Wam opowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że w tym motocyklu bardzo specyficznie, i to mogliście słyszeć już na materiałach i Kamila i u Roberta, specyficznie nisko jest ustawiona odcinka, jest w okolicach 7000, 7,5, plus do tego ma okropnie wielgachną zębatkę tylną. I teraz motocykl, którym ja jeżdżę, ma zmienioną zębatkę tylną na -5 zębów, dzięki czemu? To, na co narzekał Kamil, że przy niewielkiej prędkości autostradowej tak naprawdę ma już te obroty bardzo wysoko, czyli w okolicach tam 6500 i tu raptem 140 na godzinę się pojawia, to tak naprawdę to przełożenie sprawiło, że jesteśmy jechać w stanie przy tych samych obrotach, no dobre kilkadziesiąt kilometrów na godzinę szybciej. Więc zmiana tego przełożenia faktycznie wydłuża to trochę. Natomiast cudów nie czyni, dlatego że nie zmienicie zębatki z przodu, bo tutaj się nie da z tym nic zrobić. Tutaj zjechałem na koniec jeszcze, żeby trochę zarzucić tyłeczkiem, przyhamować, zablokować to tylne koło, sprawdzić to. Rzeczywiście fajnie robi. Oczywiście jak Wam wyłączę ABS na przednim kole, to pamiętajcie, że ono się też zablokuje, jak wbijecie klamę, więc trzeba uważać, bo jest co potem zbierać, bo motoru jest dużo. Ma gmolę, ma płytę, jest przygotowany moim zdaniem adekwatnie do segmentu, w którym się znajduje, czyli dużego, wyprawowego turystyka adventure z opcją zjechania przez szutry gdzieś tam w jakieś ciekawe miejsce, tak jak tutaj, nad Wisełką. No bo tak, bo znów jesteśmy nad Wisełką, od Wisły zaczęliśmy, wzdłuż Wisły jechałem i tak naprawdę kończę sobie nad Wisłą. Co kochani, mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, jak widzicie, jak odnajdujecie Morbidelli MBP T1002 VX. Wielu osobom, które spotkałem na drodze, ten motorek się podoba. Mi też się całkiem podoba, jest fajnym sprzętem. I myślę, że może trafiać w gusta wielu ludzi, jeżeli chodzi o takiego właśnie turystyka z pogranicza dalekiej szosowej turystyki, odrobinki adventure'u, no oczywiście żadnego wielkiego offu. Fajny sprzęt, fajnie się prezentuje.
Pach. Nie no, podoba mi się coraz bardziej. Słuchajcie, to wszystko na temat Morbidelli MBP T1002VX. W tym odcinku mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby subskrybować Alien Advlog, zostawić... Nie, no jasne, spoko. Dzięki. I tak, subskrybujcie Alien Advlog. Na razie. Oh!